być inna atmosfera tam w tym roku. Tam każdy, kto tam usiądzie, od razu czuje się swobodnie. A Szymon też będzie miał to? Gdzie są siąść? Tu? Jestem zadowolony przed nami. Dlaczego ta śrubka? No jest w ogóle niepoważnie i nie wiem. Samopoczucie dobre. Wstaliśmy o 6 rano, spaliśmy w komórce takiej dla świń, ale te świnie zostały przegonione na noc i było w sumie ok. Była grzałka w pokoju i potem co jeszcze było? Myliśmy się rano, ja pojechałem autem do łazienki, bo było 200 metrów. Ty rano wstaję, już zaplanowane wszystko. Niko się idzie myć, dobra, to ja sobie zjem w tym czasie. Wychodzę, chcę sobie otworzyć auto. Ten pojechał autem pod prysznic. Ale on był, ile on był? 30 sekund się szło do niego? No 10 Może, no tak. W ogóle nawet mi nie przyszło do głowy, że tam mogą być pająki czy coś, bo widziałem, że to jest wszystko tak starannie zalepione. Dopiero rano zobaczyłem, że widać szpary. Ale nie, warunkiem było to, że tam było czysto, bo jakby tam było brudno, to nie do przetrwania. Miko się pytał o internet, dobra. Za dom. Nie, ale spoko. Rano byliśmy blisko na odcinku. I mi się tam podobało, naprawdę. 6:50 mieliśmy ruszyć, oczywiście byłem spóźniony. No, byłem w aucie 6:50, ale to zanim mieliśmy ruszać, to jeszcze kawał drogi. Co ja uważam o Rajdzie Finlandii? Pierwsze skojarzenie no to Colin McRae 2.0. Jeżeli ktoś wygrywa rajd Finlandii, to z mojej perspektywy jest jednym z najlepszych kierowców na świecie, już bez podziału na żadne kategorie. Możemy powiedzieć rajdowym, ale dla mnie taki rajdowy kierowca, który jest w stanie wygrać rajd Finlandii albo rajd Monte Carlo, bo uważam, że to są dwa takie rajdy, które wymagają szczególnych kompetencji, to jest dla mnie po prostu król całkowitej kierownicy. Pamiętam jak tu przyjechałem, to był taki dla mnie wielki świat. Gigi Gali to było coś niesamowitego. Gość tak chodził poślizgami, widowiskowo. Nie pamiętam, jak patrzyłem na czasy, to jakiś super... Freddy Loix na odcinku testowym Hyundaiem akcentem WRC to było coś niesamowitego. On i Peter Solberg. Ta Finlandia ma charakter prędkości i tego, jak dużo trzeba zrobić nie widząc. Ja jadę dobrze, gdy widzę zakręty. Tutaj jest bardzo dużo miejsc, w których po prostu trzeba coś zrobić w ciemno. No i trzeba mieć niby dużą odwagę, ale moim zdaniem to nie do końca chodzi o odwagę, tylko wielkie wyczucie auta przy bardzo wysokich prędkościach, które robią wrażenie na kibicach, natomiast dla zawodnika myślę, że to jest coś wyjątkowego. No ja uważam, że to jest jeden z tych rajdów, które bardzo chciałbym kiedyś pojechać bardzo dobrze. Wcześniej byłem na rajdzie Polski, w Dolnym Śląsku, wtedy był rajd Polski i pojechaliśmy na tą Finlandię, no to... Możesz wygrać WRC rajd Finlandii albo rajd Monte Carlo, to który wygrasz? Jeden z nich tylko możesz wygrać. Który bym chciał? No, jeden z... Finlandii. Wam jeszcze raz tu, ja tu kiedyś byłem jeszcze w 2014 roku, tutaj z Urmaławą. Dużo wtedy jakby się nauczyłem, bo całe odcinki przejechałem z nim. Jest takie słynne miejsce, gdzie dachował Suninen, dachował Brin, a ja tam kiedyś żygałem. No pamiętam wtedy z Urmu, żeśmy tak koło 3 w nocy wyjeżdżali i w hotelu była taka kawa, wiecie jaka tu jest kawa? Takiej kawy się napiłem, a ja wtedy w ogóle kawy nie piłem, ale napiłem się, żeby się obudzić. No i Urmo mnie wozi po tych OS-ach, po tej Onumpoi prawdziwej mi wiezie, te skoki normalnie tym lancerem prawie skaczymy, a ja mówię, Urmo, zatrzymaj się. Ja w tym roku przestałem aż doceniać to, że jak mocno się te marzenia spełniają, bo zaczęliśmy to robić i po prostu się skupiliśmy na tym, natomiast no, Mistrzostwa Świata w WRC 2 z pewnością były poza zasięgiem marzeń jeszcze w 2017 czy 2018 roku, gdy zaczynaliśmy. Chciałem tu być bardzo. Finlandia, jeszcze z tyłu głowy mam Monte Carlo, bo to jest drugi taki rajd po prostu, który uważam, że jest najtrudniejszy i dla najwybitniejszych kierowców. Tam myślę, że mam dużo niższe kompetencje takie wynikające z talentu niż w Finlandii, ale chciałbym może tam pojechać. No jest trzecia może, w trzeciej w ogóle już, na trzecim miejscu bym wymienił wiele rajdów takich jak Kenia, Nowa Zelandia, czyli takie bardzo egzotyczne rajdy. Nie jest to jakiś wielki priorytet dla mnie, taki czysto z mojego sprawdzenia się jako kierowcy, natomiast no wiem, że też chciałbym może, żebyśmy kiedyś tam byli, no żeby można było fajnie wspominać, jak to ścigaliśmy się, jak to mogliśmy się ścigać w Afryce, czy lecieliśmy na koniec świata pojeździć rajdówką. Krzysztof Hołczyc mówi, że błoto i shooter sprawiają, że rajd jest trudny dla kierowców, a na pewno najszybszy na świecie. I coś takiego. Shooter i błoto sprawiają, że jest to jeden z najtrudniejszych, a na pewno najszybszy rajd na świecie. Wyboje i wyjątkowo długie łuki sprawiają, że każdemu kierowcy przechodzą ciarki po plecach. Ale dzięki temu rajd jest ciekawszy dla kibiców. W czwartek
zaczynamy shakedownem, 4,5 km, odcinek bardzo szybki, szeroki, na tej właśnie typowej fińskiej nawierzchni, także to będzie nasza pierwsza styczność z nim. Pogoda widzę taka trochę zachmurzona, ale raczej bez deszczu. Fajne jest to połączenie tej lotki z tyłu. Robi wrażenie, tylko jeszcze brakuje wnętrzności. 6 prawy in, 50, 6 lewy zacisk 5++, średni do metry. Let's see, it's good that we can check some setup if we are not confident with this one, and if you feel we have all the tools to change under roll bar, on the rear if we will need more. But we can start with the final setup Yeah, from the test. the best one from the test, This is also my idea. Hey, Karol! Bardzo dobrze, ale no rajd będzie zupełnie inną historią, więc dla nas musimy być bardzo pokorni tutaj debiutując, bo historia nie zna debiutantów, którzy byli tutaj z dobrą pozycją na mecie, natomiast zna mnóstwo, którzy nie dojechali do mety, więc podejść do tego z pokorą w pierwszym roku, żeby w drugim można już było walczyć o wysokie pozycje. In such places you see that there is the compression, then jump, and I would say this car is not bad there, but it's not giving me, full confidence that go straight, jump. And now the car is flat on the ground and it starts to bottoming. Yeah, this rebound was a little bit changed for better. But Because listen, the sound that you are touching the ground. nie, bo to jest, śmiał się ze mnie. Mówi tak, nieźle ci idzie. Dzięki. Zrób mi to, zmienić notatkę, bo jest drugi raz wygrany. Ja myślałem, że koła nie ma. Że koło jest takie, tak myślałem. Było takie uderzenie, takie pum, w tym się, Jezu. Ale koło auto jechało prosto, więc nie było problemu. I zaraz była meta w prawo. Na napędzaniu, to było na rozpędzaniu, nie wysunięciu bokiem, tylko jakby takie otarcie bardziej niż uderzenie.
Fajnie. Głupio będzie wyglądało bez koła. Ale w co uderzyliście? Wiesz co, za oponami była taka betonowy murek i po prostu otarliśmy się o niego. Takie lekkie przeskoczenie było auta, ale wiesz jak to nieraz jest takie pym i nie ma koła. Wszystko dobrze. Najlepszy kierowiec w Polsce radowej. Zaczynamy drugi dzień rajdu w Finlandii. Pobudka w miarę wczesna, ale noc była długa. Dzisiaj nietypowe ułożenie, bo mamy 2 odcinki specjalne, które przejeżdżamy dwukrotnie, wracamy na serwis i jedziemy na kolejne 2 odcinki specjalne, które przejeżdżamy dwukrotnie. Co jest trochę prostszym systemem, wydaje mi się, do ułożenia sobie OS-ów w głowie. Natomiast no, dzisiaj skupiamy się oczywiście na 130 km odcinków specjalnych. Jednak jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to noc z piątku na sobotę będzie bardzo krótka, a sobota będzie bardzo wymagająca. Myślę, że taki jeden z mocniejszych maratonów w skali wszystkich rajdów WRC, które jechaliśmy, więc zaczynamy. Yeah, a little bit geometric, 1 mm, but it's nothing. But otherwise, it's all okay. That's it. We will see after this first 2 stages. Then. Okay, if there's and you will stay the clicks like last run in shakedown and +5. Let's see what is it changes and okay. You will adapt for the driving, but I think this +5 will make car less nervous on these compressions, that you are able to be sure that the car is not unpredictable. Staram się nie popadać w optymizm nadmiernie szybkiej jazdy, bo gdzieś popełnimy błąd, ale jadę i na pewno jestem w takim trybie oszczędności energii, a to jest ważne, bo rajd jest bardzo długi i dopiero jutro tak naprawdę będzie najtrudniej, a dziś jeszcze jest bardzo długi dzień. Ziomek, który tankuje nam samochody, no nalał 28 litrów, miało być nalane 38, powiedział, że już jest pełen bak, co nie było prawdą. Zadzwoniłem do Marcisa, Marcis mówi, musi być 38, bo jest wszystko policzone na styk. Podchodzę do niego, on w międzyczasie dolał 35 dodatkowych. Co razem dało 63 litry zamiast 35. No i w ten sposób no, wieźliśmy ponad 20 kg ze sobą, a to jest dużo prostych, więc trochę strata, ale to małe problemy. Natomiast jest 16, a tak naprawdę główne ściganie jest dopiero przed nami, także ten dzień na razie był rozciągnięty, ale nie miał dużo kilometrów. A teraz jedziemy na 2 kompletnie nowe odcinki, które w zeszłym roku były dokładnie w takiej samej formie. No i zobaczymy jak tam będzie, więc 4 OS-y przed nami, więc bardzo dużo jazdy, ten dzień dopiero się rozkręci.
dalej. Bez większych przygód? Bez większych. Gdzieś tam nas tak wysuwało parę razy, ale przyjemnie. Yahoo to jest tak idealnie, tak super się jedzie, że to się w pale nie mieści. Normalnie są takie odcinki, że w ogóle głowy nie podnoszę, bo tak szybko jedziemy i tylko czuję to wszystko. I to nie wiadomo, czy hamować, czy gazować, nic się nie da zrobić. Nie no, żartuję, ale naprawdę normalnie słychać jakby taki dźwięk jak w wórcu i normalnie czuję się jak w grze. To jest niesamowite, jest frajda. Bardzo zła jazda, ale poziom jest wysoki tych 5-6 zawodników i tak odjeżdżają, a ja staram się, żebyśmy nie wypadli, pada deszcz, trochę się zmienia przyczepność, ja mam gorszą percepcję, nie znam zakrętów i to wszystko daje z sekundy na kilometrze, 2 sekundy na kilometrze straty i zobaczymy, może teraz zakładam, że jak poprawimy trochę notatki i wiem, że jeśli nie wypadniemy, no to będzie lepiej. Evans, a tam gdzie jest taki 5 prawy kamienie, to po prostu taką pozycję, że idą przodem auta do wierzchołka. Nie no, jest piękne jak on jedzie w ogóle. No niesamowite, do takiej Kodraj bym chętnie bym siadł do takiej rajdówki z Evansem. Siema. This last two runs, I had much better feeling, but I still was in the safe mode about not having punctures, nothing, but there were some hits on the last one. I think last turn would be better. Even the second stage was not such bad, but I made fault there. One fault was on the junction. I was thinking that it's too high speed and I go not to the left but to the right and take spin and go like I think 4 seconds, 3-4 seconds, and then I start the engine in the hairpin. +5, I think, around 8-10 seconds was in this, and it would be like similar time to Zaldívar even on the second one. It's necessary to check all geometry, all the things. I had feeling before the last stage that it's going a little bit to the right, but we also put the new tire. But please check everything. Mam problemy z procesorem. Głowa nie wyrabia. No, dzisiaj to myślę, że spałem nawet 6,5 godziny, także duża różnica. Ja w wozie przed czasem. Spokojnie, mamy minutkę. Poranek zawsze jest związany ze spacerem, żeby pobudzić krążenie, żeby wstać. O tu, Jaku, zobacz, mam takie coś.
A nie masz takiego obiektywu? Mam. A jak odejdę? Nie, no mam takie coś. Jak jeździmy w rajdach WRC, jest 4 dni jazdy plus dzień testowy, 5 dni, to od skrzyni biegów mi się takie robi. Trochę boli, ale to nie są problemy. Cześć, cierpliwy Kamil gotuje. Zobaczcie, co przygotował dla mnie zespół. Mamy taką specjalną drukarkę, która drukuje takie naklejki. I mam tutaj sentencję, która bardzo mi się podoba, Mariusza Budzianowskiego. Cierpliwy i sami gotuje, więc mogę sobie przypomnieć na każdym starcie, że pomalutku, codziennie pracą do przodu. Nareszcie się coś udało. Gratulacje, super. Jeszcze fajny ten przejazd ostatni, w miarę dobry czas. Tak? Gratulacje. Jeszcze miejsce na filmie. Wrócimy tutaj gdzieś tu więcej, zobaczycie. Jakby się ktoś pytał, to wygrane OS-y też mamy za sobą w Finlandii. Cieszę się. Tak. Cieszę się, że bałem się, że będę się stresował na koniec, czy że będę, wiesz, musiał tylko dojechać, a czułem się luźno. Może 2 czy 3 sekundy oddałem, tak żeby się nic nie stało, a tempo na tym ostatnim najlepsze z całego rajdu, więc super, kończymy tendencją wzrostową. To jest przyjemność większa niż na polskim, bo nie ma kolejn. No i było, nie wiem, może 10 km na całym rajdzie kolejn. Z tych rund Portugalia, Sardynia to tylko po Coimbrze. Dokładnie, no tylko miejskie. Dokładnie, tak. Coimbra jak najbardziej powinna być w kalendarzu. Coimbra w kalendarzu. Rally Coimbra. 24 przejazdy przez 3 dni. Co tam było? Porto Fest też powinno być w kalendarzu. To takie treningi do Barburki są. I potem tylko Finlandia. A jest jeszcze ten... Oczywiście Harju tutaj musi być, nie? Za każdym razem. To pętle Harju w kalendarzu to jest taki tradycyjny odcinek i on powinien zostać zachowany w Mistrzostwach Świata. Uważam, że na długie lata. No także tak, wracamy z Finlandii, OS-y wygrane, bo wygraliśmy, także wie. Te co nam gorzej szły, no to wyraźnie tam safety reasons i to one nie powinny być w kolejnych latach, ale te co nam dobrze szły, to wszystko było dobrze, więc mogą być w kolejnych latach.